No jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały, żebyśmy mogli je po prostu wyprać, żeby coś miały. To jest raport specjalny podcastu Świat o powodzi w Europie Środkowej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Zdewastowane ulice, domy, zniesione przez wodę samochody i wszechobecne zwały błota. Tak wyglądają teraz Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie. To dwie najbardziej jak dotąd poszkodowane przez powódź miejscowości na południu Polski. Mieszkańcy twierdzą, że skala zniszczeń jest większa niż w 1997 roku w czasie powodzi tysiąclecia. No woda wdarła się po sam sufit, bo na parterze nasze mieszkanie się znajdowało. Rozwaliło tam ściany i no jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały, żebyśmy mogli je po prostu wyprać, żeby coś miały. 2 córeczki, 10 i 6. No młodsza pytała się mnie wczoraj, dlaczego świat jest taki zły. Ja mówię, przecież świat nie jest zły, ale świat zabrał mi domek. Na miejscu w Lądku-Zdroju był wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica. Stoję przed rzeką Biała Lądecka. To właśnie ta rzeka spowodowała największe spustoszenia tutaj w uzdrowisku. Brwący nurt rzeki właściwie sięgał poziomu tutaj 2., 3. piętra. Wiele budynków jest zniszczonych. Siła tego nurtu przyniosła do Lądka-Zdroju mnóstwo sprzętu, kawałki pojazdów, pogięte blachy, mnóstwo konarów, zerwanych drzew. Przede mną 3 zniszczone budynki, to m.in. restauracja, jedna z zabytkowych kamienic, sklep, przeprawa, przy której stoję, przebiegająca do niedawna nad rzeką Białą Lądecką, jest zniszczona, nieprzejezdna. Właściwie fragment tego mostu wygiął się i złożył się trochę jak kanapka na drugie śniadanie dla uczniów w szkole. W tej chwili w Lądku-Zdroju cały czas brakuje wody pitnej, potrzebne są beczkowozy. Zdarzają się przypadki szabrownictwa, ale widziałem już na ulicach większą liczbę patroli policyjnych. Mi udało się tutaj dotrzeć przez Czechy od strony czeskiej. Droga jest przejezdna, tędy też między innymi dociera pomoc. Z rejonu Kłodzka napływają sprzeczne doniesienia o liczbie zabitych. Wysłannicy Polskiego Radia usłyszeli od lokalnych władz, że zginąć mogło nawet kilkanaście osób, bo wielu mieszkańców wciąż jest poszukiwanych. Policja mówi, że w całym kraju zginęło co najmniej 7 osób. W sumie w całej Europie zginęło już co najmniej 21 osób. W Polsce fala powodziowa przechodzi przez Opole, a na najgorsze szykuje się Oława. Czekamy na tą falę, nie? Co będzie? Spodziewaliście się, że tak wysokiej wody? Nie. Oby już więcej nie było tego tu. Wody? Wody. Ale to jeszcze nie przyszła fala. No ja wiem, że w Lewinie jest coś. Rozumiem, że takie z buty to teraz tutaj obowiązkowe ubranie. Myślę, że troszeczkę wyższe by się przydały. Jeszcze. Tak. Z mieszkańcami Oławy rozmawiała reporterka Radia Wrocław Beata Makowska. Miejscowi strażacy mówią, że fala ma nadejść do miasta o 5 nad ranem w środę, ale twierdzą też, że woda nie przeleje się przez wały. Pod wodą znalazła się miejscowość Lewin Brzeski. Na kulminację czeka też Wrocław, gdzie służby od kilkudziesięciu godzin zabezpieczają wały. Mieszkamy na Maślicach, w terenach zalewowych, czyli z tego, co obserwujemy, bardzo dużo osób chyba panikuje troszkę i jakby to się niestety, ale też przekłada, że my też zaczęliśmy. A panowie ile już dzisiaj worków załadowali? Około 40. Może coś mniej będzie w skutkach, może coś uratujemy. Tu układamy i każdy przychodzi, 20 sztuk dostaje na osobę. Nieważne, czy to jest dziecko, czy to coś, tylko po prostu musi być tyle ilość osób, ile jest bierze pakietu, bo sam nie może wziąć na przykład 50 czy 60. Osoby starsze, czy nie wiem, kobiety niektóre, no nie są w stanie same zabezpieczyć tego domu, więc są tu osoby, które chcą jednak pomóc, zjednać się w tej trudnej sytuacji z nami wszystkimi. Prezydent Wrocławia alarmował, że uszkodzone zostały obwałowanie zbiornika w Mietkowie, ale przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej wkrótce potem te informacje zdementowali. Zagrożenie powodzią sprawiło, że ewakuowane jest Narodowe Forum Muzyki. Piątkowy koncert został przeniesiony z Wrocławia do Warszawy, do studia imienia Lutosławskiego w Polskim Radiu. Tymczasem w Jeleniej Górze, gdzie woda już opadła, rozpętała się burza związana z jednym z biznesmenów. Mieszkańcy jeleniogórskiego Zatorza, które zostało zalane, twierdzą, że winę ponosi inwestor.
Biznesmen miał bowiem wykopać dziurę w wale powodziowym, co spowodowało zalanie ulic Lubańskiej, Dworcowej i Sobieszowskiej, a także terenów mieszkalnych, które położone były pomiędzy tymi ulicami. To śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 163 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Karnego, a mianowicie sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. I ten czyn zagrożony jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. To jest podcast Świat. Powodzie przechodzą też przez Czechy, Austrię, Rumunię, a nawet Włochy. Na falę powodziową szykuje się stolica Węgier, Budapeszt. Przygotowania do nadejścia fali kulminacyjnej na Dunaju trwają na długości 390 km rzeki. W tej chwili Krajowa Administracja Wodna oddelegowała ponad 800 profesjonalistów, by nadzorowali pracę. Pracownicy administracji wodnej są przydzieleni do każdego newralgicznego miejsca. Współpracują z lokalnymi władzami. Jeśli siły profesjonalne są niewystarczające, wzywani są ochotnicy, powiedziała Gabriela Sziklusz, rzeczniczka Krajowej Administracji Wodnej. Do pracy wezwano również więźniów z lekkimi wyrokami. Pracują oni na przykład przy wzmacnianiu wałów w Budapeszcie. Z Budapesztu mówił korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Z kolei w Czechach do akcji usuwania skutków powodzi przy granicy z Polską włączyło się wojsko. W Opawie żołnierze sprzątają zalane przedszkola. W Ołomuńcu wojsko zaangażowano do dystrybucji pomocy humanitarnej. W wielu miejscach zaczęła się naprawa zniszczonych przez wodę dróg i mostów. Na północy kraju nieprzejezdnych pozostaje 5 odcinków dróg krajowych oraz autostrada D1 od Ostrawy do granicy z Polską. Bez prądu jest nadal większość Bogumina, gdzie woda zalała stację elektroenergetyczną. Miasto uruchomiło kilka punktów, w których można naładować telefony i powerbanki. Nie wiadomo, kiedy ciepłą wodę będzie mieć ponad 200 000 mieszkańców Ostrawy. Pracownicy tamtejszej elektrociepłowni zaczęli szacować szkody. O czym informował z Pragi Wojciech Stobba. A informacje na bieżąco o sytuacji powodziowej możesz znaleźć na stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Wojciech Cegielski, do usłyszenia.